Dzisiejszym tematem poradnika ogrodnika będzie wysokość koszenia trawnika. Zapraszamy! Cieplejsza majowa pogoda sprzyja wzrostowi trawy. Dlatego systematyczne koszenie trawnika jest o tej porze najważniejszym zabiegiem. W maju wiosenne nawożenie mamy już za sobą, a letnie podlewanie jeszcze przed nami. Często rodzi się pytanie, jaka wysokość koszenia będzie najodpowiedniejsza. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale oto kilka wskazówek. O tym, jak wysoko ścinać trawę, decyduje kilka aspektów. Musimy wziąć pod uwagę, jaki mamy typ trawnika, czy jest to trawnik użytkowy, ozdobny, a może sportowy, oraz jakie gatunki traw przeważają w naszym trawniku. Ponadto należałoby wziąć pod uwagę, jakie panują warunki atmosferyczne i jakie jest umiejscowienie naszej darni. Czy rośnie w słońcu, czy może w bardziej zacienionym miejscu. Powszechnie zaleca się koszenie trawnika na wysokości od 2 do 6 cm. W naszych ogrodach najczęściej ustawiamy nóż kosiarki na wyższym poziomie. 2-centymetrowe strzyżenie częściej spotkamy na polach golfowych. Dla trawników rosnących w polskich warunkach pogodowych niskie koszenie zazwyczaj powodowałoby zbytnie przerzedzanie się darni. Dlatego zazwyczaj kosimy ją na wysokości 4-6 cm. Podczas suchej pogody latem kosimy trawnik 1-2 cm wyżej niż wiosną. Zatem jeżeli w maju kosimy nasz trawnik na wysokości 4 cm, to w upalne dni lepiej ustawić kosiarkę na wysokości 5-6 cm. Wysoka trawa zacienia glebę, przez co odparowuje mniej wody. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku darni, która rośnie w cieniu lub półcieniu. Zaleca się koszenie jej nieco wyżej niż takiej, która rośnie w słońcu. Niedobór światła powinien być rekompensowany przez większą obfitość liści. Trawnik ozdobny można przycinać na niższą wysokość 3-4 cm, a trawniki użytkowe przeważające w naszych ogrodach, a także trawniki sportowe przycinamy już wyżej, najczęściej na wysokości około 4-5 cm. Jeśli trawnik wyrósł zbyt wysoko, np. w wyniku naszej dłuższej nieobecności, nie powinno się go skracać więcej niż o 1/3 wysokości, najwyżej o połowę. Niskie strzyżenie należy w takim wypadku rozłożyć na 2-3 etapy. Młody, dopiero wysiany trawnik kosimy pierwszy raz, kiedy źdźbła trawy dorosną do 8-10 cm wysokości. Powinniśmy ją wtedy skrócić o 4-5 cm, nie niżej. Dopiero w kolejnych koszeniach możemy delikatnie obniżać wysokość koszenia. Korzystniej dla darni jest zawsze kosić trawę częściej, ścinając niewielkie części źdźbeł. Ostatni raz kosimy trawę pod koniec sezonu wegetacyjnego, najczęściej w listopadzie, chociaż zdarzały się już i takie lata, kiedy trawnik trzeba było jeszcze raz przyciąć w grudniu. Ostatnie koszenie nie powinno być ani za wysokie, ani zbyt niskie. W zależności od tego, jaki mamy trawnik, jest to zazwyczaj 4-5 cm. Zbyt wysoko skoszona trawa będzie się załamywać i gnić pod śniegiem. Zbyt nisko skoszona będzie narażona na przemarzanie korzeni. Częstotliwość koszenia nie podlega sztywnemu schematowi. Zależy od pogody i warunków wzrostu samej trawy. Musimy więc na bieżąco decydować, kiedy i na jaką wysokość skosić nasz trawnik. Gdy źdźbła osiągną wysokość 6-8 cm, kosiarka musi iść w ruch. Regularne koszenie wpływa na to, że nasz trawnik wygląda ładniej, ale ważniejsze jest to, że zabieg ten pobudza trawę do wzrostu, stymuluje korzenie i ogranicza rozwój chwastów.